Cześć, to Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl.com. Jedna z takich wielu dram, konfliktów, nieporozumień dotyczących, albo mitów dotyczących diet ketogenicznych, również takich hardkorowych wydań jak dieta carnivore, tyczy się tego, czy diety te są odpowiednie, jeśli chodzi o nerki, tak? Czyli innymi słowy, czy są w stanie one potencjalnie uszkodzić nerki. I to właśnie postaram się wyjaśnić. Przejdziemy sobie przez mnóstwo badań na ludziach przede wszystkim w tym filmiku i postaram się wyjaśnić właśnie, jak to jest. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że absolutnie trzeba zacząć od tego, skąd potencjalnie wziął się ten mit. I żeby wyjaśnić, skąd się wziął potencjalnie ten mit, będziemy musieli oczywiście zrobić sobie taką podkładkę fizjologiczno-biochemiczną. Przede wszystkim warto podkreślić, że diety ketogeniczne są ze swojej natury najczęściej dietami, które mają minimum taką średnią zawartość białka, oczywiście wysoką w porównaniu do typowych diet zalecanych przez większość instytucji, również w Polsce, ale mogą być też wysokie w białko. Jednym z takich głównych kłopotów jest właśnie to białko. W momencie, w którym robimy sobie badania, idziemy do laboratorium, robimy sobie typowe badania funkcji nerek, to będziemy robić sobie badanie na poziom kreatyniny i będziemy robić sobie badanie EGFR, czyli współczynnik przesączania kłębuszkowego. I te badania mogą wyjść, kiedy ktoś je więcej białka, negatywnie. I w momencie, w którym mamy do czynienia z, oczywiście przede wszystkim lekarzami, bo to lekarze będą interpretować takie wyniki. Jeśli mamy do czynienia z lekarzem, który nie ma zielonego pojęcia o wpływie konsumpcji białka na te markery, to może pojawić się myśl i absolutnie błędna interpretacja, że powstaje to z uszkodzenia nerek albo powstającej dysfunkcji nerek. I oczywiście nie jest to prawda. Ja mam cały filmik o tym, natomiast oczywiście teraz postaram się pokrótce wyjaśnić, skąd bierze się to nieporozumienie. Czas na szybki i przyjemny przerywnik i tym samym słowo dla sponsora tego odcinku, którym jest niezmiennie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z ekologicznych, polskich, certyfikowanych gospodarstw, gdzie zawsze powtarzam, hodowla tych zwierząt odbywa się po bożemu, to znaczy nie ma żadnych boosterów wzrostu, nie ma żadnych antybiotyków, one dorastają właśnie w takim swoim naturalnym tempie, co gwarantuje, że jakość tego mięsa jest po prostu dużo lepsza niż to, co tak naprawdę zostajemy w większości sklepów i supermarketów. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na ich stronę, wybieramy jedną z gotowych paczek, które już dla nas skompletowali, albo jeśli nam nie pasuje, możemy sobie skompletować własną mięsną paczkę z wszystkich produktów, które są obecne na ich stronie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie paczka ma dojechać i punkt trzeci, otwieramy drzwi i cieszymy się właśnie tym świeżym mięsem. One jest świetnie zabezpieczone, zawsze to przychodzi z warstwą izolacyjną, jest zmrożone suchym lodem, więc można takie mięso przełożyć sobie bezpośrednio do zamrażarki i tym samym wyjmować, kiedy po prostu najdzie nas ochota, żeby coś ugotować. To też drastycznie łagodzi marnotrawstwo jedzenia. Ja serdecznie polecam. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał z Mięsną Paczką, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Wszystko zaczyna się od najlepszego przyjaciela każdego dresiarza i fana siłowni, mianowicie od kreatyny. Natomiast nie stricte taki suplementacyjny. Kreatyna będzie związkiem, który będzie syntezowany w wątrobie i następnie praktycznie cała pula tej kreatyny, czy około 95% trafia do mięśni. I tam kreatyna jest przekształcana w kreatyninę, a ta z kolei w fosfokreatynę i główna funkcja, można powiedzieć, tego związku będzie polegała na regeneracji naszej waluty energetycznej organizmu, czyli trifosforanu adenozynu, czyli ATP. W momencie, w którym on jest zużywany, jest przekształcany w difosforan adenozyny i właśnie fosfokreatyna jest w stanie podarować jakby grupy fosforowe tej cząsteczce ADP, czyli jeszcze raz dwufosforan adenozyny, jest w stanie znowu przekształcić tą cząsteczkę w trifosforan adenozyny, który jest używany przez praktycznie każdą komórkę w ciele. Taka jest podstawka. Natomiast co będzie się działo z tą kreatyną, która jest jeszcze raz w 95% zlokalizowana w mięśniach? Ona jest rozkładana na kreatyninę właśnie, i kreatynina będzie filtrowana, koniec końców idąc jakby takim całym szlakiem przez nerki. Jaki powstaje tutaj kłopot, jeśli chodzi o wyniki tych badań? Ponieważ
mniej więcej szacuje się 1-2% całej puli kreatyny w organizmie jest rozkładanych dziennie do kreatyniny, to po pierwsze pojawia się kłopot, bo jeśli będziemy mieć do czynienia z osobą, która ma dużą masę mięśniową, to oczywiście ma też dużo większą pulę kreatyny w mięśniach. Jeśli ma dużo większą pulę kreatyny w mięśniach, to te 1-2% tej kreatyny to będzie się równało większej puli kreatyniny, która będzie przechodziła do nerek. Może być tak, że poziom kreatyniny rzeczywiście wyjdzie podwyższony, jeśli ktoś ma większą masę mięśniową, ale nie ma to żadnego związku jakby z funkcją nerek, to jest po prostu, no właśnie, pochodna tego, że ktoś ma większą masę mięśniową. I dlaczego wspomniałem tutaj o mięśniach? Ponieważ mięśnie to mięso, tak? Innymi słowy, w momencie, w którym będziemy mieć zwiększoną pulę białka w diecie, to będziemy mieć, szczególnie mięsa, to będziemy mieć dokładnie ten sam mechanizm. Będzie powstawało więcej kreatyniny w procesach metabolicznych i tym samym ten wyższy poziom kreatyniny będzie widoczny w badaniu. I oczywiście sama kreatynina z kolei będzie brała udział w równaniu, które będzie obliczało ten współczynnik przesączania kłębuszkowego. Także jeśli będziemy mieć posiłek szczególnie bliżej czasu wykonania tego badania, może być tak, że rzeczywiście kreatynina jest podwyższona, współczynnik przesączania kłębuszkowego jest obniżony i jednocześnie nie ma to absolutnie żadnego związku z funkcją nerek. Kłopot w ogóle z kreatyniną i współczynnikiem przesączania kłębuszkowego jest taki, że po prostu to są badania, które są czułe na wiele czynników zakłócających. Mówiliśmy właśnie o masie mięśniowej, to będzie nawodnienie między innymi, to będzie ilość konsumowanego białka, to będzie intensywność wysiłku fizycznego, ponieważ mówiliśmy sobie, że kreatyna w mięśniach jest rozkładana na kreatyninę, ale co doprowadza do rozpadu mięśni czy uszkodzenia mięśni i tym samym jakby zwiększonego przekształcenia kreatyny w kreatyninę? Wysiłek fizyczny. Tak, także jak ktoś lubi siłownię, też może się okazać, że to też będzie wykrzywiać te dane. Również, co ciekawe, poziom witaminy D będzie wpływać na wyniki tych badań. Innymi słowy, mamy bardzo dużą pulę czynników zakłócających i szczególnie takich, bym powiedział, bardzo, bardzo przyziemnych, jak jeszcze raz konsumpcja białka i ilość masy mięśniowej. Może być tak, że właśnie będziemy mieć negatywne wyniki funkcji nerek. Natomiast powiedziałem, że nie ma to żadnego związku stricte z funkcją nerek. Możemy to stwierdzić na dwa sposoby. Pierwszy to jest zrobić sobie badanie cystacyną C i właśnie w tym filmiku, który pokazałem w rogu wcześniej, mieliśmy takie badania, które pokazują, że jeśli będziemy mierzyć funkcję nerek, tym markerem, który się nazywa cystacyna C, on nie jest wrażliwy na te czynniki zakłócające, o których mówiłem, to okazuje się, że funkcja nerek absolutnie się nie zmienia. Równocześnie, jeśli mamy osoby o danym po prostu, można nazwać to trybem życia, czyli mają określoną ilość wysiłku fizycznego, konkretną dietę, to można to również stwierdzić, że funkcja nerek się nie zmienia, cały czas badając poziom kreatyniny i tego markera przesączania, współczynnika przesączania kłębuszkowego. Możemy po prostu zrobić parę takich badań. Jeśli widzimy, że po prostu poziom kreatyniny i poziom EGFR się nie zmienia, to okazuje się, że funkcja nerek jest tak naprawdę na stałym poziomie, tak? Nie następuje pogorszenie. I opowiadałem to z kolei w tym filmiku, że jeden z takich fatalnych błędów, jeśli chodzi o interpretację badań laboratoryjnych, jest to, że po prostu nie mierzymy trendu, tak? Nie mamy po prostu wypunktowane, że tego dnia był taki poziom, 3 miesiące później był taki, bo to będzie nam pokazywać, że jest trend na przykład spadkowy, jest trend wzrostowy, albo po prostu dana zmienna utrzymuje się na danym poziomie. Także mimo, że jest to trochę rozwleczone wyjaśnienie, mam nadzieję, że to wyjaśnia w dużej mierze, skąd się bierze nieporozumienie, dlaczego potencjalnie diety ketogeniczne mogą negatywnie wpływać na funkcję nerek. Szczególnie właśnie, jeśli jesteś na tych dietach, planujesz być na tych dietach, trzeba bardzo o tym pamiętać, bo jeśli pójdziesz do lekarza, to szansa na to, że ten lekarz będzie mieć jakiekolwiek pojęcie, niestety brzmi to przykro, ale szansa na to, że taka osoba będzie mieć jakiekolwiek pojęcie na to, jak konsumpcja białka wpływa na te markery, jest w przybliżeniu zerowa. Więc może być tak, że zacznie się mycie głowy, że nerki ci siadają. Jeszcze raz, nie będzie to prawda. No, oczywiście też mamy takie klasyki jak konsumpcję, suplementacja kreatyną, tak? Oczywiście znowu, jeśli będziemy suplementować kreatynę, to będzie koniec końców rozkładane na kreatyninę i też może to wykrzywić te markery, mimo że jeszcze raz funkcja nerek jest niezmieniona. Kolejny etap procesu zrozumienia, jak diety te działają na nerki, jest zrozumienie tego, co jest główną przyczyną. To jest to, co już opowiadałem w innym filmiku, co jest główną przyczyną, to znaczy to jest 90 parę procent, w zależności od tego po prostu, na jakie tam badania będziemy patrzeć, może być to 95, 6, 7, 8% wszystkich chorób nerek. Będzie to nadciśnienie, będzie to insulinooporność albo już oczywiście w skraju schyłkowym cukrzyca i będzie to otyłość. Oczywiście wszystkie te
można powiedzieć, czynniki sprawcze są ze sobą bardzo, bardzo ściśle powiązane. Tak, to znaczy, że im większa otyłość, tym większa będzie insulinooporność w większości przypadków, tym będzie większe ciśnienie. I oczywiście znowu badań na ten temat jest już nie wiem, jeśli powiem setki, to pewnie nie przesadzę. I jest całe oczywiście mechanizmów, które pokazują na przykład, że aktywizacja ścieżki mTOR będzie powodować, czy nadmierna aktywizacja ścieżki mTOR, która jest przede wszystkim aktywizowana przez węglowodany, w mniejszym stopniu przez białko, tłuszcz nie bardzo na nim działa, i też również przez cytokiny, czyli molekuły prozapalne, ta ścieżka może być aktywizowana. Więc im większa aktywizacja na przykład ścieżki mTOR, tym będzie większa hipertrofia, czyli rozrastanie się kłębuszków nerwowych, co będzie prowadziło do ich dysfunkcji. Będzie mieć również wpływ znaczący nadmiernej aktywizacji mTOR na włóknienie, tak? Czyli bliznowacenie nerek, również jakby proliferacja komórek w nerkach zaczyna się rozregulowywać, może dojść do tworzenia się między innymi różnego rodzaju torbiei, cyst. Jeśli to już mamy, tak, zrozumiane, czyli jeszcze raz główne czynniki sprawcze, jeśli chodzi praktycznie o każdą osobę w populacji, to jest nadciśnienie, to jest insulinooporność i to jest otyłość, to tu możemy sobie dodać kolejny element, jak diety ketogeniczne będą wpływać na wszystkie te parametry. I my wiemy, że wpływają niesamowicie dobrze, to znaczy prowadzą do znacznej utraty wagi, będą doprowadzały do znacznego obniżenia ciśnienia, będą doprowadzały również do znacznej poprawy różnego rodzaju odczytów markerów zapalnych, czyli będą stany zapalne znacząco obniżane. Insulinooporność jest eliminowana. Każdy czynnik sprawczy, który będzie tyczył się doprowadzenia do dysfunkcji nerek, jest łagodzony albo eliminowany przez diety ketogeniczne i warto sobie zdawać z tego sprawę, zanim zacznie się polegać na różnego rodzaju bzdurach. Do dyspozycji mamy głównie badania na gryzoniach. Natomiast pomijane są też, swoją drogą, też dziesiątki badań na gryzoniach, które pokazują, że również w tych modelach dieta ketogeniczna będzie pomagać z łagodzeniem dysfunkcji nerek, albo nie będzie do niej doprowadzać. Ostatnia rzecz z podkładki teoretycznej to jest zrozumienie, w jaki sposób nerki będą zasilane, czyli po prostu jakich źródeł energii potencjalnie potrzebują. Warto wiedzieć, że nerki są bardzo metabolicznie aktywnym organem i tuż po sercu mają drugą największą gęstość występowania mitochondriów. Właśnie ta gęstość występowania mitochondriów jest bardzo ważna, ponieważ mitochondria uwielbiają tlen, żeby produkować, żeby one optymalnie działały, one muszą konsumować i konsumują znaczną ilość tlenu, żeby produkować właśnie cząsteczki ATP, czyli tego trifosforanu adenzyny, czyli naszej waluty energetycznej. I cały ten proces jest absolutnie zachwiany w momencie, w którym będzie występować insulinooporność, warto powiedzieć. Ponieważ w momencie, w którym mamy bardzo dużą dostępność energii, bo nie jesteśmy w stanie między innymi aktywnie metabolizować, bo to jest między innymi jedna z takich cech charakterystycznych insulinooporności, to kinaza, która się nazywa AMPK, o której już mówiłem na kanale, jest nisko. To jest sensor energii, więc ponieważ energia jest na bardzo dużym poziomie dostępna, to AMPK jest nisko. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ ta kinaza AMPK, ten sensor energii, jest odpowiedzialny za produkcję mitochondriów, czyli mitogenezę. Nie jesteśmy w stanie wystarczająco dużo mitochondriów nowych produkować i eliminować jednocześnie dysfunkcyjnych mitochondriów poprzez mitofagię w momencie, w którym właśnie będzie dochodziło do tego stanu. Diety ketogeniczne mają to do siebie, że będą właśnie powodować, bym powiedział, umiarkowaną aktywację ścieżki mTOR i tym samym aktywacja tej kinazy AMPK jest również na odpowiednim poziomie, również jeśli chodzi o produkcję mitochondriów. Natomiast nerki są w stanie być zasilane różnego rodzaju źródłami energii. Słyszałem, że na przykład tylko glukoza, co mnie zawsze fascynuje, bo w erze po prostu internetu, gdzie można niektóre aż tak podstawowe fakty o nerkach sprawdzić bardzo łatwo. Nerki mogą być rzeczywiście zasilane glukozą, mogą być zasilane kwasami tłuszczowymi, mogą być zasilane mleczanem, mogą być zasilane również glutaminianem, ale do tego dochodzą ciała ketonowe. Nerki bardzo, bardzo efektywnie potrafią, właściwie jak praktycznie prawie każdy organ w ciele są w stanie korzystać z ketonów jako źródła energii. No naprawdę jedyne miejsce w nerkach, które nie może być zasilane przez ciała ketonowe, to będzie kora nerek, te takie segmenty S1, S2 i tam pokazuje się, że one będą korzystać z mleczanu, glutaminianu i właśnie kwasów tłuszczowych. To są jakby te preferowane, czy jedyne możliwe źródła energii. Także jeśli chodzi o stricte
czy nerki mogą korzystać z ciał ketonowych, na przykład w większej ilości, albo właśnie kwasów tłuszczowych, jako źródeł energii na dietach ketogenicznych, dietach niskowęglowodanowych, jak najbardziej mogą, biologicznie czy fizjologicznie jest to absolutnie naturalny mechanizm. Przejdźmy więc do badań. I pierwsze badanie, jako taki, nazwijmy to, śmieszny smaczek naukowy, to badanie o diecie carnivore. Tak, o diecie carnivore z roku 1930. Więc ta dieta carnivore, czyli po prostu jedzenie przede wszystkim mięsa, oczywiście w tym naszym wydaniu również nowoczesnym też na przykład jajek, niektórzy jakieś niewielkie ilości nabiału spożywają, ma dosyć długą historię dziwienia się. To znaczy mamy mnóstwo jakichś tam notatek nawet z XVIII-XIX wieku na temat stosowania tych diet, ale również w XX wieku trapiło naukowców, jakim cudem na przykład Eskimosi czy Inuici są w stanie żywić się głównie mięsem i żyć w zdrowiu. Szukano odpowiedzi na ten temat i znaleziono 2 ochotników, którzy między innymi, z tego co pamiętam, oni chyba właśnie mieszkali tam z Inuitami w pewnym momencie, którzy przechwycili sobie tą dietę i żywili się głównie mięsem. Te 2 osoby były badane przez 1 rok, bo był rok jeszcze raz 1930. Wtedy do badania funkcji nerek używano właśnie kreatyniny i mocznika. Więc mierzono właśnie poziom mocznika, mierzono poziom kreatyniny przez 1 rok. Sam w sobie był dobry i, uwaga, nie ulegał zmianom, co pokazywało, że funkcja nerek była zachowana. I wniosek taki był, że jeśli chodzi o funkcję nerek, jak najbardziej spożywanie takiej dużej ilości białka, bo oni właściwie żywili się właściwie tylko i wyłącznie mięsem. Jako napój występowała woda, jest w pełni bezpieczne dla nerek i jest to oczywiście w stanie pomagać utrzymać stan ketozy. Oczywiście nie licząc momentu konsumpcji mięsa, bo w momencie, kiedy będziemy jeść dużą porcję mięsa, często setki gramów, będzie dochodziło do aktywizacji ścieżki mTOR tymczasowej. Jest to oczywiście pożądane, bo aktywizacja tej ścieżki jest potrzebna między innymi choćby do regeneracji tkanek, odnawiania różnego rodzaju komórek. Nie licząc tych takich momentów wybijania się insuliny, osoby te były właściwie większość czasu w ketozie. Po roku stwierdzono, że było to bezpieczne. Kolejne bardzo ciekawe badanie to badanie na 92 osobach, które były śledzone przez 3 miesiące. Osoby te były na dietach bardzo niskokalorycznych, ale ketogenicznych, gdzie konsumpcja białka wynosiła mniej więcej od 1,2 do 1,5 grama białka na 1 kg masy ciała. Osoby te zostały podzielone na 2 grupy. 38 osób to były osoby, które cierpiały na lekką dysfunkcję nerek. 54 osoby to były osoby, które miały zachowaną normalną funkcję nerek. Co się stało po tych 3 miesiącach? Oczywiście mieliśmy, ponieważ to była dieta również niskokaloryczna, więc innymi słowy ketoza była znacząco nasilona. Funkcja nerek nie zmieniła się, chociaż będzie zaraz tutaj jedno zastrzeżenie bardzo pozytywne, nie zmieniła się w obu grupach, ale u 27,7% osób w grupie z lekką dysfunkcją nerek funkcja nerek się ustabilizowała. To znaczy te osoby zaczęły z dysfunkcją nerek i na koniec tych 3 miesięcy nerki działały już sprawnie. Więc to jest taki fajny pokaz mniej więcej jak niebezpieczne są potencjalnie diety ketogeniczne dla nerek. Jeszcze raz, przy dysfunkcji nerek nic się nie działo, u osób zdrowych nic się nie działo, ale część osób z dysfunkcją nerek zostało magicznie uzdrowionych tą interwencją dietetyczną. W kolejnym badaniu wzięło udział 66 osób. Trwało ono 3 miesiące i badano tym razem osoby, które cierpiały na policystyczną chorobę nerek, czyli wielotorbielowatość nerek. 23 osoby były w grupie interwencyjnej, która obejmowała dietę ketogeniczną. 22 osoby były w grupie, która żywiła się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi diet właśnie dla wielotorbielowatości nerek, ale 3 dni w miesiącu pościła, wprowadzając się w ten sposób w ketozę i był to post wodny i 21 osób, które były grupą kontrolną, one żywiły się zgodnie z wytycznymi dla tej choroby. Obejmuje to m.in. bardzo umiarkowaną konsumpcję białka oczywiście. Jak to wyglądało po 3 miesiącach? Jedyną grupą, która zanotowała poprawę funkcji nerek, była grupa, która była na diecie ketogenicznej, zarówno osób, które przestrzegały zwykłych wytycznych, jak i osób, które pościły 3 dni, funkcja nerek się pogorszyła.
I też nie powinno być tutaj, wiem, że wiele osób może się dziwić, czemu podczas postów miałaby się pogorszyć funkcja nerek w tym przypadku. No, może być to szokujące, ale białko jest potrzebne do regeneracji między innymi komórek. Jeśli wprowadzimy się po prostu przy takich chorobach postem w ketozę, natomiast dieta właśnie nie obejmuje choćby ciut większej ilości białka, może nie dojść do regeneracji. To widziałem już mnóstwo razy w takich przypadkach anegdotycznych, tak? To znaczy osoby, które przechodziły na przykład na dietę ketogeniczną i to już raczej z ciężkimi niewydolnościami nerek, wbrew tak naprawdę logice jakiejkolwiek wytycznej i ta funkcja nerek się poprawiała. Także nie jest to aż tak proste wszystko jak się wydaje. To były takie przykłady jak diety ketogeniczne. Na badaniach ludzkich pokazują, że nawet w przypadku osób, które już mają jakąś niewydolność lekką nerek, diety ketogeniczne, które jeszcze raz mają większą zawartość białka niż typowe diety, są w stanie działać pozytywnie, ale można również sobie odpowiedzieć na pytanie, co z ludźmi zdrowymi, tak? Jeśli mamy zdrowe nerki, czy jedzenie na przykład większej ilości białka, które będzie występować przy dietach ketogenicznych, będzie w stanie doprowadzić do jakiejś dysfunkcji. Na szczęście mamy metaanalizę od tego. Metaanaliza, nieustannie przypominam, jest to badanie, które podsumowuje jakby wnioski i dorobek naukowy z innych badań. I mieliśmy metaanalizę, która zgromadziła wnioski płynące z 28 badań randomizowanych, w których wzięło udział ponad 1300 zdrowych osób, które żywiły się wysokobiałkowo, czyli jadły minimum 1,5 gram białka na 1 kg masy ciała, gdzie przypominam typowe zalecenia to 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała i funkcja nerek tych osób była porównywana z osobami, które były na dietach niskobiałkowych. To są te tak naprawdę typowe wytyczne, których ludzie często przestrzegają. Właśnie wśród tych 28 badań ponad 1300 osób, co wyszło, że nie ma tak naprawdę żadnego wpływu konsumpcja dużych ilości białka na funkcję nerek u zdrowych osób. Można z tego łatwo wywnioskować, jeśli mamy zdrowe nerki, będziemy mieć dietę ketogeniczną, będziemy wprowadzać większej ilości białka, nie będzie to miało żadnego znaczenia stricte dla funkcji nerek. Tak? W przypadku, jeszcze raz, jakichś lekkich niedoczynności nerek nie będzie, patrząc na dostępne obecnie badania ludzkie, dowody anegdotyczne, nie będzie kłopotów. Więc pytanie, kiedy mogą być kłopoty? Kiedy będziemy mieć potencjalnie rzeczywiście kłopoty z ciężką niewydolnością nerek. Tak? Czyli to będzie stadium na przykład 4 albo już skrajna niewydolność nerek, czyli stadium 5, jeśli chodzi o tę klasyfikację funkcji nerek. I wtedy rzeczywiście wydaje mi się, że absolutnie odpowiedzialną rzeczą jest, nawet jeśli ktoś chce spróbować być na diecie ketogenicznej z większą zawartością białka, trzeba bardzo mocno pilotować po prostu, czy ta funkcja nerek nie będzie się zmieniać negatywnie. Nie kojarzę badań na ten temat, nie kojarzę przypadków też żadnych anegdotycznych, więc nie jestem po prostu w stanie się wypowiedzieć. Natomiast jeszcze raz to, co ewidentnie bardzo jasno rzuca się w oczy, diety ketogeniczne, większa konsumpcja białka nie pogarsza funkcji nerek, jest w stanie nawet regulować lekkie przypadki niewydolności nerek, natomiast nie wiemy tak naprawdę zbyt dobrze, jaki byłby wpływ diet ketogenicznych z wyższą zawartością białka na osoby, u których występuje już znacząca albo skrajna niewydolność nerek. I jeszcze raz tutaj albo rzeczywiście unikać tych diet ketogenicznych z wysoką zawartością białka, albo podchodzić do tego bardzo, bardzo ostrożnie na zasadzie eksperymentu, w którym punkty pomiarowe będą robione bardzo regularnie i oczywiście idealnie we współpracy z lekarzem czy dietetykiem, albo lekarzem, który zna się na dietetyce. Czy oczywiście, jeśli to jest jakiś wyznacznik, to oczywiście mamy też mnóstwo badań na modelach gryzonii, na przykład w przypadku indukowanej nefropatii cukrzycowej dieta ketogeniczna pomogła gryzoniom przywrócić funkcję nerek do porządku. Jeśli chodzi na przykład o przewlekłe, niedokrwienne uszkodzenie nerek, znowu dieta ketogeniczna pomogła nerkom się zregenerować. Ciężko zrozumieć, patrząc stricte na literaturę, dlaczego ktoś mógłby sądzić, że diety ketogeniczne, również te z większą zawartością białka, jak choćby diety karniwora, mogłyby powodować dysfunkcję albo uszkodzenie nerek, bo na pewno jeśli chodzi o badanie na ludziach, nie mamy żadnego śladu tutaj. Można znaleźć studia przypadków, jeśli ktoś chce na przykład bazować swoje rozumowanie naukowe, czy medyczne, czy logiczne na case study, można znaleźć case study dla praktycznie czegokolwiek, to też warto podkreślić. Natomiast często może się okazać, że są różnego rodzaju choćby czynniki genetyczne, które mogły na to wpłynąć. Natomiast na podstawie dostępnych badań na ludziach
ciężko wysnuć inne wnioski niż to, co mówiłem. Te diety są albo pozytywne, albo w najgorszym razie obojętne dla funkcjonerek. I oczywiście znowu są badania, które pokazują, czy tłumaczą różnego rodzaju mechanizmy, poprzez które diety ketogeniczne będą pozytywnie oddziaływać. Są oczywiście te, o których już mówiłem, czyli będziemy mieć między innymi obniżenie masy ciała, będziemy mieć zmniejszenie insulinooporności itd. Natomiast tych potencjalnie czynników jest więcej. Pierwszym z czynników, które jest podawane, to jest wybitnie przeciwzapalne działanie diet ketogenicznych. Warto podkreślić, wybitnie przeciwzapalne działanie diet ketogenicznych, bo jeśli następnym razem usłyszysz, że dieta ketogeniczna wpływa negatywnie i tutaj mamy jakiś tam organ albo chorobę, to trzeba pamiętać, że to musiałoby się dziać przez inny mechanizm niż na przykład zwiększony stres oksydacyjny, o co naprawdę ciężko. Bo w momencie, w którym wiemy, że dieta działa wybitnie przeciwzapalnie i wiemy to, bo mamy na przykład badania, które pokazują, że z 16 markerów stanów zapalnych osoby, które były na tych dietach odpowiednio 1 albo 2 rok, zanotowały spadek przy 15 z 16 tych markerów. Mamy inne badania, które pokazują, że oczywiście białko reaktywne C, taki klasyczny marker stanów zapalnych, drastycznie spada na dietach ketogenicznych. Również zmniejsza się ilość leukocytów, czyli białych krwinek. I czemu to jest takie ważne? Bo w przypadku stanów zapalnych te leukocyty są wysyłane na miejsce, gdzie te stany zapalne występują, kiedy jest większe natężenie, na przykład neutrofilii, które zawsze trafiają w pierwszym rzucie do różnego rodzaju stanów zapalnych i uszkodzonych tkanek, to właśnie te leukocyty będą powodowały między innymi poprzez różnego rodzaju takie fagocytujące mechanizmy dalsze uszkodzenie tkanek. W sensie, jeśli te leukocyty będą tam przebywać zbyt długo, to po prostu powodują uszkodzenie i rozpad różnego rodzaju zdrowych tkanek. To fagocytowanie też ma swoje granice i dlatego też właśnie tutaj ten spadek w granicach normy, trzeba podkreślić, ilości białych krwinek jest tak mile widziane. Mieliśmy również porównania choćby diet ketogenicznych do diet niskotłuszczowych, tak, które wiele osób jakimś cudem do tej pory preferuje mimo mnóstwa niepochlebnych badań. Tak, i tam wyszło, że z 14 markerów stanów zapalnych 7 z tych markerów spadło zdecydowanie na korzyść w przypadku diet ketogenicznych. Więc działanie bardzo mocno przeciwzapalne. Kolejne 3 mechanizmy to będzie efekt, który przeciwwłóknieniowy, tak go możemy nazwać. I mieliśmy badania, które pokazywały, że bardzo duża część tego efektu, który przeciwdziała włóknieniu, bliznowaceniu w nerkach, będzie pełniło ciało ketonowe beta-hydroksymaślan. To jest między innymi jedno z tych ciał ketonowych, które też będzie powiązane właśnie z poziomem mTOR, o którym już mówiłem. Czyli innymi słowy, diety ketogeniczne poprzez zmniejszanie poziomu mTOR będą zapobiegać włóknieniu nerek. To jest drugi powód, dlatego te diety ketogeniczne są w stanie właśnie pozytywnie również wpływać na funkcję nerek. Kolejny to jest zwiększanie poziomu antyoksydantów. Ja już o tym mówiłem, że zarówno posty, diety ketogeniczne są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie endogennej produkcji antyoksydantów, czyli tych, które produkuje nasze ciało. Które warto podkreślić, to są antyoksydanty pierwszego rzutu, które mają dużo szersze działanie niż różnego rodzaju, za przeproszeniem, gówniane flawanoidy i tak dalej. A antyoksydant nie jest równy antyoksydantowi. Mamy właśnie pierwotne antyoksydanty, takie jak m.in. glutation, które są naprawdę potężne, są w stanie nawet reparować uszkodzenie DNA i mamy różnego rodzaju też antyoksydanty wtórne, które są dużo węższe w działaniu, pomijając to, że większość z nich nie jest w stanie nawet przejść przez żołądek, po prostu są neutralizowane tam. Ale to jest długi i osobny temat. Wiemy, że diety ketogeniczne będą również zwiększać poziom antyoksydantów. I jak to się będzie działo? Znowu, między innymi beta-hydroksymaślan będzie działał jako tak zwana inhibitor deacetylazy. I inhibitory deacetylazy będą regulować ekspresję genów. I ta regulacja ekspresji genów będzie między innymi polegała na regulacji takich ścieżek czy genów jak FOXO3A i MT2, które znajduje się w mitochondriach i z kolei aktywizacja tych genów będzie zwiększać produkcję właśnie tych naszych endogennych antyoksydantów, więc to jest kolejny mechanizm. I chyba absolutnie najciekawszy, uważam, z punktu widzenia zapewnienia nam długiego życia, jeśli chodzi o takie badania mechanistyczne, jest zwiększona produkcja mitochondriów.
Mówiliśmy sobie jeszcze raz, że jeśli mamy tą kinazę AMPK, która jest sensorem energii, to jeśli nie będziemy jej aktywizować, czyli nie będzie dużego poziomu energii, czy nie jesteśmy na przykład w nadwyżce kalorycznej, nie jemy dużo węglowodanów, co będzie w stanie obniżać poziom AMPK, to będzie dochodziło właśnie do sytuacji, kiedy AMPK jest na wyższym poziomie, szczególnie podczas postów. Kiedy AMPK jest na wyższym poziomie, AMPK aktywizuje ścieżkę, która się nazywa PGC-1-alfa. I to jest ścieżka, która aktywizuje, główna ścieżka produkcji i aktywizacji tej ścieżki mitogenezy, czyli produkcji mitochondriów. Czyli innymi słowy, będziemy mieć zwiększoną produkcję mitochondriów, ponieważ mówiliśmy sobie, że nerki cechują się jakby drugą największą gęstością mitochondriów tuż po sercu w organizmie, to można sobie wyobrazić, jak ważne jest to, aby właśnie organizm produkował więcej mitochondriów, żeby być w stanie przywrócić funkcję nerek. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie, czy nie jeszcze raz, dzięki po raz pierwszy za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się tutaj czegoś ciekawego. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, obserwacje, swoje własne takie opowieści, anegdotki medyczne, to zapraszam do dzielenia się nimi. To jest naprawdę świetne pole, żeby powymieniać się doświadczeniami. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, aby przestać ciągle wydawać pieniądze na szkoły językowe, korepetycje nauczycieli, fiszki, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Kurs Experts Incubator, czyli tak zwana polska kuźnia ekspertów. Tam z kolei pokazuje, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak stworzyć swój plan nauki dla dowolnej misji czy jakiegoś celu, jak zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, wdrażać te informacje, czyli innymi słowy, nie bazować na swojej wiedzy, tylko również przekształcać to w umiejętności świetne, jeśli ktoś chce zmienić pracę, jeśli ktoś chce dostać awans w pracy, jeśli ktoś jest studentem, chciałby mieć lepsze oceny, nawet jeśli ktoś przygotowuje się do matury. To po prostu pomaga wsysać i absorbować wiedzę i ją internalizować jak naprawdę potężny odkurzacz. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienia androgonowe i walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, jak między innymi łupież. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego filmiku i również pod tymi piosenkami z kolei będzie lista badań, bo będzie ich chyba za dużo, żeby wrzucić je do opisu. Ale z kolei w opisie jest link do mojego newslettera. Możesz kliknąć go, otworzy się okienko, można wprowadzić adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły głównie o językach obcych, nauce języków obcych, produktywności, pamięci, kreatywności i czasami o analizie badań naukowych. I na koniec, jeśli wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku Cię ciekawią, chciałbyś je szybko przyswoić, one są dostępne w formie właśnie łatwych do ściągnięcia i nauczenia się fiszek elektronicznych, które są do programu, który nazywa się Anki. Ta opcja jest dostępna dla patronów. Patrona kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się tylko na 1 miesiąc, jeśli ktoś chce takie węższe wsparcie kanału i mojej działalności. Można na wiele miesięcy, jak to woli. Natomiast właśnie po zapisaniu się do patronatu jest dostęp do strony z fiszkami. Można ściągnąć fiszki do tego filmiku i ponad 100 poprzednich, więc naprawdę jest całe mnóstwo informacji do przyswojenia, jeśli ktoś ma taką ochotę. Również dla patronów dostępne jest forum prywatne, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, czy nie wiem, otwierać różnego rodzaju ciekawe dyskusje, bo jest ich tam naprawdę mnóstwo, oraz moje ulubione miejsce, czyli sekcja badanie tygodnia, gdzie zawsze raz w tygodniu wrzucam jakieś ciekawe badanie i następnie je omawiam, jego konsekwencje i tak dalej, więc jest mój zawsze komentarz, raz dłuższy, raz krótszy, ale zawsze jest. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka oraz do usłyszenia w następnym.